Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dzisiejszy temat jest według niektórych osób bardzo kontrowersyjny. Ja dziwię się dlaczego. Bardzo w ogóle dziwi mnie ten wielki szum wokół napędów jednorzędowych 1X z tego względu, że jest to napęd jak każdy inny i ja za chwilkę będę Wam o tym opowiadał, pokazywał Wam, że wystarczy w ogóle zastanowić się, czy jest Wam taki napęd do szczęścia potrzebny, ale trochę martwi mnie takie okopywanie się też na pozycjach przez niektóre osoby, które uważają, że na przykład jeżeli ten napęd nie jest dla nich, to znaczy, że on już jest dla nikogo, że on jest bez sensu, że to jest niepotrzebne wydawanie pieniędzy. No i również miłośnicy tego rodzaju napędów nie zwracają uwagi na pewnego rodzaju wady. Natomiast w tym odcinku też będę opowiadał o jeździe bardziej turystycznej, rekreacyjnej, totalnie amatorskiej. Nie będę mówił nic o uprawianiu sportu, o jeździe po górach, czy nawet o jeździe szosowej, ponieważ tego nie robię, nie znam się na tym aż tak. Natomiast o jeździe takiej turystycznej, rekreacyjnej jak najbardziej mogę powiedzieć. I najpierw powiem, dla kogo nie są te napędy. Jeżeli potrzebujesz bardzo, ale to bardzo uniwersalnego napędu o naprawdę dużym spektrum przełożeń, czyli potrzebujesz wjechać gdzieś pod naprawdę bardzo stromą górę o kilkunastoprocentowym nachyleniu i jeżeli potrzebujesz później z tej góry zjeżdżać 70 na godzinę i jeszcze dokręcać, no to tego typu napęd nie będzie dla Ciebie. Tutaj raczej 3 tarcze z przodu, no i z tyłu oczywiście też im więcej przełożeń, tym lepiej, żeby mieć te lżejsze biegi, bo z tymi ciężkimi nie będzie problemu, bo 11 zębów będziemy mieli nawet na tych kasetach 7 czy 8-rzędowych. Jeżeli liczy się dla Ciebie odpowiedni dobór kadencji, czyli tutaj, jak to mówi się w żartach, że między zębatką 15 zębów a 16 zębów potrzebowałbyś jeszcze, żeby tam coś było, żeby dobrać idealnie kadencję dla siebie, ten napęd również nie do końca będzie dla Ciebie, zwłaszcza jeżeli będziesz też chcieć mieć kasetę o większym zakresie. Można przecież założyć sobie kasetę 11-rzędową 11-23 i mieć właśnie co ząbek zmianę, ale wtedy z przodu będzie, albo będzie brakowało lekkich albo ciężkich przełożeń. Natomiast dla kogo może być napęd 1x9, 10, 11 czy 12? Po pierwsze dla osób, które lubią prostotę, czyli rower nie ma wtedy przedniej przerzutki, nie ma linki do przedniej przerzutki, nie ma manetki. Tutaj mamy tylko klamkę hamulcową, tu jest gołe, więcej miejsca dla różnych akcesoriów. Rower jest prostszy, mniej elementów po prostu do zepsucia się, jest też lżejszy. Będzie te kilkaset gramów na pewno rower lżejszy, ale powiem Wam, że jedna zaleta tych napędów z jedną tarczą bije wszystkie inne na głowę. Jest to taki spokój jazdy. Jadąc na tym rowerze, ja nie muszę się martwić 2 manetkami o tym, czy na przykład zmieniając bieg, czy z przodu łańcuch się nie zacznie krzyżować, czy nie muszę zmienić, a może większa tarcza, a może mniejsza, a może tak, a może jak zmienię, to mi z tyłu nie będzie pasować, to przełączę tu i czasami robi się takie wachlowanie biegami. Ja wiem, że jeżdżąc więcej człowiek się do tego przyzwyczaja się do układu tych biegów, wie, intuicyjnie czuje, na jakie przełożenie musi zmienić, ale czy tak, dla mnie przynajmniej ja w swoim rowerze mam napęd z 2 tarczami, z przodu jest to szosowa korba 50-34 i tam w zasadzie w wielu sytuacjach ja jeździłem po prostu na mniejszej tarczy na 34 i zmieniałem sobie tylko z tyłu, więc musiałem z przodu tą przednią przerzutkę non-stop trymować, zmieniać po prostu ustawienie wózka, żeby łańcuch nie ocierał mi o wózek od przerzutki i takie ustawienie, taka jazda nie jest na dłuższą metę zbyt wygodna i tutaj jedziemy w napędzie jedną tarczą z przodu, zajmujemy się tylko tylną manetką, redukujesz czy zrzucasz na cięższy bieg, nie ma to większego znaczenia, myślisz tylko o jednej manetce. No dobra, a co jeszcze z wadami napędów z jedną tarczą? Jak tutaj widzicie, przerzutka na tym najlżejszym przełożeniu jest bardzo wyciągnięta. Pracuje już na skraju swoich możliwości i też przekos łańcucha, mam nadzieję, że to będzie tutaj chociaż trochę widać. Przekos łańcucha jest już na tym przełożeniu dość spory. Tutaj korba jest ustawiona akurat w ten sposób, żeby na tym najtwardszym, najszybszym przełożeniu ten przekos nie był już tak duży, natomiast tutaj ustawiono to tak, że ten skrajny jest bardziej przekoszony, ten najlżejszy.
No, z tego względu, że go używa się zazwyczaj rzadziej niż tego najszybszego biegu. Ale z drugiej strony zdziwilibyście się, jak jeżdżąc na napędzie z 2 tarczami z przodu czy 3, też łańcuch nie pracuje nigdy w idealnej pozycji. Człowiek się stara oczywiście, żeby tak było, ale to w praktyce później nie wychodzi. Może nie ma tam aż takich przekosów, ale czy tak czy owak te przekosy się pojawiają. No okej, pojawiają się przekosy, no ale co jest w tym takiego strasznego? No napęd pracuje trochę głośniej, ale nie jest to aż tak bardzo dokuczliwe. No jeżeli chodzi też o koszty, na pewno sam łańcuch czy same zębatki na kasecie mogą zużywać się trochę szybciej niż w tych, nazwijmy to, tradycyjnych napędach, chociaż jeszcze tutaj małe wtrącenie. To nie jest tak, że te napędy z 1 tarczą z przodu to jest wymysł marketingu, że one się pojawiły niedawno. Po pierwsze, to nie marketing do końca wymyślił. Marketing to bardziej wykorzystał, czy technologowie to wykorzystali, ponieważ użytkownicy rowerów sami przerabiali sobie swoje korby, zostawiali tylko 1 tarczę z przodu i na takich rowerach jeździli. Po drugie, no, ja chciałbym przypomnieć, że pierwsza przerzutka pojawiła się na tylnym kole, z przodu przerzutki pojawił się dużo później. Natomiast jeżeli chodzi o zużywanie się łańcucha, zużywanie się kasety, no okej, niech łańcuch zużywa się trochę szybciej, 10%, 20%, ciężko powiedzieć na jakimś konkretnym przykładzie. Na razie testujemy to u Moniki, zobaczymy, na ile łańcuch wytrzyma. I nawet jeżeli on się zużyje trochę szybciej, no to też nie przesadzajmy, że no, nie wydamy tych 50-80 zł na jakiś przyzwoity łańcuch 10-rzędowy. Natomiast jeżeli chodzi o kasetę, wydaje mi się, że jednak przy tego typu napędzie będziemy wykorzystywali więcej zębatek. Bardzo często tak jest, że nie używamy całego zakresu kasety, zwłaszcza jeżdżąc gdzieś po płaskich czy bardziej płaskich terenach. Natomiast w tym napędzie jednotarczowym będziemy szersze spektrum kasety zużywać, więc te zębatki też będą się zużywać bardziej równomiernie. Ok, a co z kosztami? No bo tutaj też pojawia się wiele głosów, to jest drogie, to jest bez sensu, wydawanie pieniędzy i tak dalej. Po pierwsze, ja zawsze powtarzam, nie chcesz, nie kupuj, nie stać Cię, odłóż i wtedy kup. Chcesz, pokombinuj, spróbuj sobie na przykład na własną rękę coś zrobić. Przecież nie ma żadnego problemu, żeby kasetę i łańcuch i przerzutkę zostawić. To są przerzutki, znaczy te elementy są to w zasadzie elementy identyczne jak w każdym innym normalnym, czyli 2-3-rzędowym z przodu rowerze. I można zrobić tak, że w korbie, którą mamy, zostawiamy tylko 1 tarczę. Także to też nie jest tak, że to jest jakiś bardzo drogi sport w zakupie. Tutaj ja rozwiewam ten mit, można sobie spokojnie zostawić taki tak naprawdę napęd, jaki mamy, zwłaszcza jeżeli jeździcie turystycznie. Natomiast koszt zakupu całej grupy, gotowej już grupy, no tutaj trzeba liczyć się z trochę większym kosztem, chociaż też już bym nie przesadzał z tego względu, że chociażby grupa Shimano SLX, czyli będziemy mieli kasetę, łańcuch, tylną przerzutkę, korbę i prawą manetkę, będzie kosztowała w granicach 1100 zł. Więc nie jest to już jakiś koszt, który powala, który przyprawia o zawrót głowy. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli kupić sobie napęd SRAMa, ten topowy, który będzie miał 12 rzędów na kasecie, gdzie sama kaseta kosztuje około 1500, no to tak, no to można powiedzieć, faktycznie to już jest cena przeznaczona dla sportowców i dla ludzi naprawdę bardzo bogatych. Natomiast tutaj SLX jest już moim zdaniem napędem dla ludu, a poczekajcie jeszcze rok czy 2, Shimano wprowadzi grupę Deore z 1 tarczą z przodu, wtedy ten napęd będzie jeszcze bardziej przystępny, a zobaczycie, za kilka lat Shimano sprowadzi 10 rzędów do grupy Alivio i wtedy to już naprawdę będzie tak tanie, że każdy będzie mógł sobie taki rower kupić, czy kupić sobie napęd. Ok, a jeżeli nie chcecie kupować napędu chociażby grupy SLX, nie chcecie czekać na to, aż te napędy zejdą do Deore, do Alivio, można próbować jeszcze, oprócz tego, co mówiłem wcześniej, czyli przeróbki własnego napędu, można też sobie spokojnie sztukować to, co mamy w sklepach. I tutaj kaseta 10-rzędowa Deore będzie kosztowała około 110 zł, łańcuch 50-80 zł, zależy jakiej klasy. Przerzutka, no to
W zasadzie tutaj będzie każda przerzutka 10-rzędowa pasować, żeby tylko obsługiwała kasetę 1136, a jeżeli to będzie Wam mało, to Sunrace robi również kasety 1140, 1142, które są pod 10 rzędów. Natomiast jeżeli chodzi o korbę, to korbę SRAM S600 można kupić za około 200 zł, także też jest to raczej cena taka do przełknięcia. Natomiast jeszcze jedna rzecz chodzi wielu osobom po głowie i bardzo dobrze, bo to trzeba koniecznie rozważyć i koniecznie policzyć sobie przed zakupem czy przeróbką na napęd z jedną tarczą, jest to, czy uda mi się podjechać pod daną górkę na tym przełożeniu, a z jaką prędkością będę jechał na danym przełożeniu. Więc ja używam dwóch kalkulatorów. Pierwszy kalkulator Sheldona Browna, ja z niego korzystam, żeby policzyć sobie, jakie będzie przełożenie, czyli ten stosunek zębów na korbie do zębów na kasecie i przy okazji biorąc pod uwagę wielkość kół na najlżejszym przełożeniu. Jestem w stanie sobie wtedy porównać różne napędy, chociażby z rowerami, na których do tej pory jeździłem, bo tak jest najłatwiej porównać. Właśnie zobaczyć, ile Wam wyjdzie na starym rowerze i ewentualnie kalkulować co do nowego roweru. Natomiast na najszybszych przełożeniach, tych najtwardszych, korzystam z drugiego kalkulatora, ja zalinkuję Wam w opisie. Tam sprawdzam, wiedząc mniej więcej z jaką kadencją jestem w stanie jechać, mogę wtedy sprawdzić przy takiej zadanej kadencji, jaką będę miał prędkość. I wtedy też wiem, czy 36 zębów, czy 38, czy 40 i tak dalej będzie mi potrzebne, żeby na przykład na tym przełożeniu przy kadencji 90, czyli mojej takiej zazwyczaj typowej kadencji, będę mógł jechać z taką prędkością, jaką będę chciał. I ja tutaj wrócę jeszcze do tego, co mówiłem na samym początku. Te napędy nie będą nigdy tak uniwersalne jak z 3 tarczami z przodu, więc trzeba liczyć się z tym, że jeżeli ustawicie sobie napęd tak, żeby spokojnie podjeżdżać po wszystkie wzniesienia, jakie chcecie, no to wtedy na zjazdach będzie może brakowało Wam tej maksymalnej prędkości. No ale z drugiej strony, jeżeli na tarczy 38 i 11 ząbkach na kasecie jesteśmy w stanie jechać ponad 40 km na godzinę, to też przy jeździe niewyczynowej, jeździe takiej, no właśnie powiedziałbym turystyczno-amatorskiej, też nie wydaje mi się, żeby była Wam potrzebna większa prędkość, a to, że nie będziecie mogli już dokręcić na zjeździe do tych 60 czy 70, no to ja bym sobie te 4 razy do roku już naprawdę odpuścił. Chyba że potrzebujecie, wtedy tak, wtedy liczymy na większej tarczy z przodu, może się wtedy okazać, że napęd jedną tarczą nie jest dla Was. Okej, ja się znowu rozgadałem, no ale temat wydaje mi się bardzo ciekawy, warto go zgłębić. Ja jestem też ciekawy Waszych opinii, dajcie znać w komentarzach, ale zanim będziecie pisali, że to jest bez sensu, że to jakiś marketing, papka marketingowa, napiszcie, zastanówcie się i napiszcie, jakie są Wasze argumenty przeciwko, bo to łatwo napisać, że to jest bez sensu, bo mi to nie pasuje, fajnie to jeszcze czymś uargumentować. Natomiast jeżeli chodzi o marketing, to powiem Wam szczerze, że mi za ten odcinek, za nagranie tego odcinka nikt nie zapłacił i ja już o przejściu na napęd z jedną tarczą zastanawiam się od dawna. Nie chce mi się trochę za to zabierać, ale w końcu jeżeli nie kupię roweru z jedną tarczą z przodu, no to zastanowię się i przerobię sobie korbę na jedną tarczę, będę sobie na tym jeździł. Z tego względu, że dla mnie już właśnie chociażby patrząc po tym, jak jeździ mi się na rowerze Moniki, jeździ mi się dużo wygodniej. O tak, bo leniwiec, bo mu tam lewa ręka odpada, że sobie biegów nie może zmieniać. No ale słuchajcie, jeżeli można sobie życie jakoś ułatwiać, to bardzo chętnie bym to zrobił i wiele osób tak jeździ. Nie myślimy nawet o osobach, które jeżdżą na rowerach miejskich z przerzutką planetarną, gdzie mamy 3, 5, 7 czy 11 roll-off, ma chyba 11 biegów w tej swojej topowej przerzutce. Tak Mark Bimon objechał przez cały świat, że miał 11 biegów w tym roll-offie z tyłu, z przodu miał tylko jedną tarczę, napęd był właśnie prosty, nie psujący się i tak też można jeździć na takich rowerach. Także czekam na Wasze komentarze, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!